Christmas. It's what I'm starting to hear, the whispers reaching my ears of warm intentions. Oh. Hej, miło Was widzieć w najnowszym vlogmasie na moim kanale. Zaczynamy gotowanie. W końcu mogę z Wami porozmawiać i zrobić tą kapustę kiszoną, którą już dawno miałam zrobić. Przyznaję się do siebie bez bicia, że powinno to być już dawno zrobione. Nawet przed świętami, ale pomyślałam, że właśnie taki gadany vlog razem, gdzie będziemy sobie rozmawiać, Wy w komentarzach, a ja tutaj do Was do kamery. Przy okazji będziemy sobie fajnie gotować. Ja jeszcze zrobię kawę. Wcale nie ogarniam tego blatu. Nie. To wcale nie to, co widzicie. Zrobię szybko kawę, tak żeby zasmakować troszkę przy okazji pogaduszek i robienia kiszonej kapusty, czyli tak naprawdę krojenia tej kiszonej kapusty, które zajmuje najwięcej czasu. Tak, ale już wiem, że jak zrobię, to będzie na długi czas. To, co mnie super cieszy. I już jestem, mam swoją kawę, więc Wy także zaopatrzcie się w kawę do picia, bo będzie to filmik bardziej gadany. Jeżeli chcecie pooglądać, jak robię kapustę kiszoną, to po prostu zapraszam. Pierwsze co? 2,5 kg kapusty kiszonej przed obraniem na 40 g soli kamiennej. Więc idę po kapustę, idę po sól, biorę miski i się za sekundę widzimy. Dobrze, mam już całość przygotowaną, więcej za dużo nie potrzebuję, jeszcze tylko tareczkę albo nóż, to zależy jak będę chciała to wszystko pokroić i zetrzeć, bo to naprawdę zależy od tego. Zważę kapustę przed obraniem, bo nie jestem pewna, ile ona waży. Tu jest jakieś 1 kg, tu jest 1 kg 300, czyli mam niecałe 2,5 kg, więc może dam tej soli 30 g, żeby nie przesadzić, bo obawiałabym się, że przesadziłabym z ilością soli i byłaby do niczego taka kapusta kiszona. Ona jest już troszkę stargana przez życie, więc ja obiorę te niektóre liście z góry, żeby właśnie była jakaś taka ładniejsza. No niestety troszkę za długo przeczekała u mnie na werandzie. Raczej nie powinno się z nią nic dziać, bo jest bardzo zimno, ale niestety tam, gdzie leżała na tych liściach, to czas to obrać. No właśnie nie cierpię takiego, jak nic nie chce schodzić poprawnie. Dobra, odmierzę sobie teraz te 30 g. Myślę, że na spokojnie powinno starczyć. Tak mi się wydaje. 30 g soli na to, co ja tutaj mam. Dobra, może 25. Jeszcze raz zważymy kapuchę. Mam taką specjalną tarkę kilotynę, tak? Ona się tak nazywa? Kilotyna chyba, z tego co kojarzę. I mój ulubiony nóż, tak zwany tasak. Pokroję ją na ćwiartki, żeby było po prostu wygodniej. Odkroję też ten twardszy troszkę głąb. Dorzucę te liście, które się nie nadają. Pięknie. Mamy już gitarkę i tu już liście takie, które odpadły, mogę wrzucić, jak są takie malutkie. I zaczynajmy rozmowę na temat tego, czy żałuję, że nie zamieszkałam w Seulu w ogóle i jakie rzeczy lubię w Busan i co mnie najbardziej przekonało do tego, żeby zamieszkać tutaj. Może na początku właśnie zacznę od tego, jak to się stało, że my w ogóle zamieszkaliśmy w Busan i czemu się zdecydowaliśmy na Busan. Ja, jak wiecie, jeżeli nie, no to chciałabym przypomnieć, to z moimi siostrami w Korei byłam pierwszy raz jakieś
8 lat temu, 9 lat temu, już teraz nie pamiętam, to tak dawno już było, ale chyba w 2017 lub 2016, jeden z tych roków byliśmy w Korei razem z moimi siostrami. Jeszcze wtedy nie znałam ani mojego męża, ani tak naprawdę nikogo w Korei. Po prostu w mojej światopoglądowej, ogólnie myśleniowej Korea plasowała się na bardzo wysokim poziomie. Moje siostry także były zainteresowane nie życiem, ale ogólnie koreańską kulturą. Azję wcześniej znałyśmy. Ja na przykład byłam dużą fanką anime, mangi, czytałam kiedyś, należałam kiedyś do fandomów. To się już tak zblakło strasznie z biegiem czasu. Chciałabym czasami sobie pooglądać jakieś anime, ale bym musiała zobaczyć, co jest takiego interesującego teraz. I to u mnie troszkę zblakło i przerodziło się tak naprawdę w dramy. Z dram poszło oczywiście na kulturę, na jedzenie, na to wszystko, taką fascynacją, jak teraz na przykład wiele osób mają K-pop, fascynują się K-popem, to ja na przykład taką fascynację miałam do dram i naprawdę wiele oglądałam. Pamiętam, że jeszcze z moim byłym chłopakiem jeszcze za tamtych czasów właśnie oglądałam, to chyba już jest, które? No przynajmniej z jakieś 15, tak mi się wydaje, 10 lat, takie zainteresowanie dramami. To także już troszkę wyblakło, już teraz nie mam czasu, od kiedy urodziłam Eliasza. Ja jestem bardzo dużą fanką nie koreańskich, takich stricte romantycznych dram, a bardziej właśnie kryminałów, takich filmów tak zwanej spod ciemnej gwiazdy, można by powiedzieć. I ja od dłuższego czasu już chciałam, szukam takich dram właśnie ciekawych. Wiele wychodziło pod skrzydła OCN, ale niestety coś się stało i od długiego czasu nic interesującego nie wypuścili. Nie wiem, właśnie chyba bym musiała się zainteresować tematem, co się stało, że w ogóle nic nie wypuszczają. I jak ja byłam zainteresowana tymi dramami, no to z siostrami wyjechaliśmy do Korei. To był pierwszy lot, kiedy LOT wypuścił loty. Tutaj w stronę Azji, bardziej mówimy tu Korea. I kosztowały 1600 zł te parę lat temu. I to był szał po prostu. To był szał. Szybko kupowałyśmy bilety tylko, żeby zdążyć. Za rok miałyśmy lot. Więc chyba w 2015 albo 2016 kupiliśmy bilety, a w 2016 lub 2017 wylecieliśmy do Korei. I tak naprawdę, tak jak wiele osób teraz jednak zdecyduje się na zwiedzanie tylko Seulu, bo mają też w myślach, że mogą wrócić, to my tak naprawdę miałyśmy w myślach, że to będzie nasza podróż życia. Że pewnie nie będzie nas kolejny raz stać na takie podróże do Korei, więc postanowiłyśmy, że zwiedzimy jak najwięcej. Moja siostra Patrycja jeszcze jest, którą poznałyście tutaj na kanale, jest jeszcze dużą fanką właśnie takiego podróżowania intensywnego, więc zabukowała tak naprawdę nam bardzo intensywną tą podróż i byliśmy na Soroksan, byliśmy w Busan właśnie, w Seulu, byliśmy jeszcze w Gyeongju, jeszcze jakieś inne miasto, których ja tak naprawdę już nie pamiętam, bym musiała zobaczyć, co tam jeszcze na naszej liście było. Było Jeju oczywiście, bez samochodu, więc też nie było to lekkie podróżowanie. I ja wtedy pierwszy raz byłam w Busan i patrząc na Busan poczułam takie bicie w serduszko i sobie tak pomyślałam, kurczę, jakbym miała okazję zamieszkać w Korei, to zdecydowałabym się na Busan. I wtedy sobie tak myślałam, kurczę, no zamieszkałabym tutaj, ale wiem, że nigdy do tego nie dojdzie. Jakby to powiedzieć, o wizę jest bardzo ciężko, jeżeli nie mamy właśnie męża Koreańczyka. Raczej tutaj szukają bardzo wykwalifikowanych pracowników, więc to nie jest takie easy tu
żeby dostać wizę. Oczywiście jest working holiday, są kursy koreańskiego, co kiedyś one jeszcze nie były takie popularne, ale pamiętajmy, że one bardzo dużo pieniędzy kosztują. I tak naprawdę kogo teraz stać? Znaczy, oczywiście osoby stać, młode osoby, które na przykład lato pracowały ciężko, żeby dostać właśnie ten, ale na przykład na tej working holiday nie jest tak lekko dostać pracę. To jest po pierwsze. Po drugie, jednak musimy się za coś utrzymać, więc to jest cały rok tak naprawdę stresu, czy my damy radę w takim wielkim, obcym mieście tak naprawdę przeżyć. Do tego jest różnica kulturalna, ale także wchodzi różnica i językowa, gdzie ja wtedy co prawda jakoś tam zaczynałam się interesować językiem, ale ja jestem nogą do języka. Ja się do tego przyznaję bez bicia. Możecie gadać, że Martyna, jak ty możesz mieszkać tutaj bez języka, ale powiem wam szczerze, jestem totalną nogą z języka i chociaż się staram, jak mogę, to mi ten język po prostu nie wchodzi do głowy. Uczę się poprzez mieszkanie tutaj i widać, że łapię, bo tak samo nauczyłam się angielskiego właśnie poprzez moją byłą pracę i poprzez to, że bardzo dużo rozmawiam po angielsku z moim mężem, to w jakim sposób mój angielski dużo lepszy jest. Ja już też oglądam dużo po angielsku jakichś seriali, słucham muzyki, więc ten język jakby jest taki, wchodzi w moją głowę dużo szybciej, tym bardziej, że już duże podstawy angielskiego znałam wcześniej. I oczywiście to już nie będzie temat na tą rozmowę. Poznałam mojego męża i wtedy zdecydowaliśmy się zamieszkać w Korei i po roku zamieszkaliśmy w Busan. Tak jak chciałam, tak jak mojemu mężowi mówiłam, że chciałabym, on dostał przeniesienie do Busan, dzięki czemu mogliśmy tutaj zamieszkać i kupić mieszkanie. I Busan sam w sobie ma bardzo dużo plusów, ale niestety także minusów, w których jednak Seul wygrywa. Jednym z takich bardzo dużych minusów Busanu to to, że to jest powoli wymierające miasto z małą ilością obcokrajowców, którzy na stałe tutaj mieszkają. Przez to oferty pracy dla obcokrajowców są bardzo znikome. Korea jest tak ustawiona, tak przeszło to wszystko w taki sposób, że największe firmy mają budynki w Seulu i największe korporacje mają swoje firmy w Seulu. Przez co inne miasta tak naprawdę nie mogą konkurować w Seulu. Nawet jeżeli Koreańczycy chcieliby wybrać mieszkanie w Busan, dlatego że tutaj niedługo powiem wam o plusach Busanu, to nie mogą niestety, ponieważ tutaj dużo ciężej jest otrzymać pracę. Otrzymać pracę, z której można by na spokojnie zamieszkać, wynająć, kupić mieszkanie, założyć rodzinę. Przez co wielu Koreańczyków decyduje się jednak z zamieszkaniem w Seulu, co napędza po prostu rynek mieszkaniowy. Ceny są bardzo wysokie. Czyli przechodzimy do plusów Busanu. Ceny mieszkań są tańsze. I to czasami o dużo tańsze. Oczywiście nie mówimy tutaj o takich mieszkaniach jak na przykład na Haeundae albo Gwangwani. Te są porównywalne do Seulu. Ale mówimy tutaj mieszkania zwykłe. Takie zwykłe mieszkania potrafią być o połowę tańsze niż w samym Seulu. I nie mieszkając na przykład na jakichś totalnych obrzeżach, gdzie nie ma komunikacji. Mieszkania potrafią być bardziej dostępne dla takiego zwykłego wyjadacza chleba, jak na przykład my jesteśmy. I to jest duży plus, który daje nam więcej możliwości, jeżeli chodzi o zamieszkanie, o kupno mieszkania. Kolejnym bardzo dużym plusem, który jest jakby tak ważnym,
jeżeli chodzi o funkcjonowanie w codzienności i życie takie codzienne w Korei, moim zdaniem, ale to może być nie dla wszystkich, ilość ludzi. Jest to dużym plusem, ilość, że tutaj jest mniejsza liczba tych ludzi. Jest to plus i minus, bo jak widzicie, przez to też te firmy wcale nie chcą tutaj być, bo to jest taki zamknięty okrąg. Mało ludzi, mało inwestycji. Dużo ludzi, dużo inwestycji. I Busan na przykład przez to, że nie ma takiej liczby dużej ludności, na spokojnie można funkcjonować. Jedzie się metrem, nie jest się tak mocno ściśniętym. Mamy szansę w ogóle pojechania gdziekolwiek w szczytowych godzinach i nie zostać zgnieconą przez całą resztę osób. Korki w mieście są dużo mniejsze niż na przykład w takim Seulu. Nie stoimy 3-4 godzin w korku, a postoimy jakieś pół godziny do godziny. Czasami w korku to zależy gdzie, bo to też całe miasto nie mamy zakorkowane. Seul niestety tak ma. Ta ilość ludzi po prostu dla niektórych może być przytłaczająca. Ja właśnie rozmawiałam z Klaudią na ten temat i Klaudia powiedziała, że dla niej to nie jest przytłaczające, ale ona jest z Warszawy, więc ilość jest już przyzwyczajona do tego pędu i do tej ilości ludzi. Czułaby się może bardziej w Busan jak na wakacjach, ale dla mnie na przykład, osoba, która tak naprawdę pół życia wychowała się na wsi, co prawda bardzo blisko Gdyni, to jednak Trójmiasto samo w sobie nie jest tą wielką aglomeracją. Nie jest to takie natężenie ludzi, jak na przykład w tych wielkich miastach, jak na przykład właśnie mówimy o Tokio, o Seul, o Warszawę. Nie jest to tak duży poziom, przez co ja na przykład czuję się tutaj przyjemniej. Przyjemnie się czuję, że mogę skorzystać z atrakcji i nie martwić się o to, że jest za dużo ludzi. Tylko ta sama rzecz może być także wielkim minusem. Wielkim minusem, ponieważ większość miast, takich jak Busan, niestety umiera. Oczywiście nie jest to umieranie w takim kontekście, że po prostu opustoszałe niedługo będą całkowicie ulice, ale ludność się bardzo zmienia, pikuje w dół wręcz można powiedzieć. Tak samo jak wiecie, w Korei ludność ogólnie w całości pikuje w dół, to tym bardziej w tych miastach mniejszych jeszcze bardziej. Wszyscy chcą mieszkać w Seulu. Może nie wszyscy chcą mieszkać w Seulu, ale wręcz czasami muszą mieszkać w Seulu, żeby mieć pracę. I takie miasta jak Busan zaczynają po prostu odludniać się, a wiek zaczyna bardzo mocno iść w górę. Czyli są to miasta starszych ludzi, gdzie na przykład infrastruktura przestaje być już przystosowana na przykład dla dzieci, dla młodszych. Mało kiedy się już znajdzie tutaj jakieś takie porządne place zabaw dla dzieci, gdzie dzieci mogą się pobawić. Bardziej są na przykład inwestowane dla starszych ludzi. Jest to w sensie minus dla osób, które są młode, mają dziecko i zależy im na takiej infrastrukturze. Jest to moim zdaniem spory minus, bo nie ma jakby takiego powiedzieć balansu, który jest bardzo ważny. Nie tylko tutaj, ale tak w całym życiu taki balans jest bardzo potrzebny. I oczywiście to jest duży minus, jeżeli chodzi o pracę. O to, że właśnie jest mniej inwestowane w to miasto, mniej takich dużych, spektakularnych inwestycji, które by pomogły. Kolejna rzecz, może taka prozaiczna, ale tak naprawdę wiele małych takich firm
wiele takich ubraniowych, które są w Seulu i które na przykład stały się bardzo popularne. Nie wiem, czy kojarzycie, bardzo popularna swojego czasu stała się firma Drunk Elephant i jest to firma sprzedająca okulary. I tak jak w Seulu było tam aż 9 sklepów i nadal ich jest, 9 sklepów, tak w Busan ani jednego. W Busan, gdzie latem chcemy kupić okulary. Kiedy chcemy zainwestować w fajne okulary i po prostu mieć na wakacje, tutaj przyjeżdżamy na wakacje, słońce świeci, kupujemy okulary. Nie było żadnego sklepu. Mało jest pop-up store'ów. Takich pop-up store'ów, jak możecie nawet usłyszeć, bardziej popularny właśnie za granicą, no to Tir. Nie było pop-up store'ów innych marek właśnie kosmetycznych, ubraniowych, które po prostu na lato w większej ilości wyskakiwały w Seulu. Największy Olive Young jest w Seulu, największy Daiso jest w Seulu. Otwierają kolejne ogromne sklepy właśnie w Seulu, a w Busan mamy tylko pomniejsze i niektórych na przykład produktów w ogóle nie można tutaj w Busan kupić, dlatego że na przykład sklepy są za małe i nie chcą za bardzo w to inwestować. Wiele też można zobaczyć, jak wiele na przykład sklepów się tutaj zamyka poprzez to, że ilość chętnych jest za mała. To jest jeden z takich smutniejszych aspektów mieszkania w Busan. Oprócz tego, że ciężko o pracę. Mogłabym tutaj także taki smutniejszy aspekt, który mówi, że lepiej byłoby mieszkać w Seulu, to oprócz pracy i właśnie tego aspektu wyludniającego się miasta i jego konsekwencji, to myślę, że ilość znajomych polskojęzycznych jest dużo mniejsza tutaj w Busan. Co prawda ja mam moją koleżankę Monikę, z którą prowadzę kanał Bori Beauty, ale jednak w Seulu jest dużo większa grupa Polek i Polaków mieszkających. Także przejawiają się osoby takie krótkoterminowe, które przyjeżdżają tylko na jakiś tam okres czasu, ale zawsze można się spotkać na jakąś kawę, na jakieś pogaduchy, po prostu poobcować z Polakami. Ja na szczęście tutaj mam Monikę, co mnie bardzo dozgodnie cieszy, bo nie wiem, co by było, jakbym nie miała jej tu i nie mogłabym się z nikim dogadać. No niestety tak jest. Kolejnym takim ważnym aspektem mówiącym o tym, że lepiej jest mieszkać w Seulu, to jest na pewno to, że tam jest ambasada. A niestety niektóre rzeczy trzeba załatwiać poprzez to, że trzeba być osobiście. I na przykład Natalia, którą kojarzycie z kanału, o którym już nieraz tutaj wspominałam, Natalia Wu, musiała ze swoim noworodkiem jechać do Seulu po to, żeby załatwić sprawy o paszport, co było upierdliwe, bo naprawdę nie miała za miłych sytuacji, więc jeżeli chcecie posłuchać na ten temat co nieco, to Was zapraszam na jej kanał, bo ma tam parę filmów w tym temacie. I to jest kolejny taki minus, że jednak mieszkanie na przykład w stolicy jest jakby troszkę, tak powiedziawszy, wygodniejsze. Komunikacja także się wydaje troszeczkę wygodniejsza, jednak to metro wszędzie dochodzi, choć jak wiecie, tłumy jednak swoje mówią. Dobrze, już nagadałam się chyba o tych minusach, a chciałabym jeszcze na koniec powiedzieć o plusach w Busan i co przeważa nad tym, że wolę to miasto. Czuję się tutaj jak w domu. Chyba to jest największy plus, aż mi chce łezka się polecieć. Chyba to jest największy plus mówiący o tym, że kocham to miasto i kocham tutaj mieszkać. Czuję się po prostu w Busan jak w domu. Chyba przez to, że właśnie mamy tak blisko morze, że ja ogólnie jestem z okolic Trójmiasta, że ogólnie
Czuję się miło, przyjemnie. Czuję, że to jest mój dom i cieszę się, że tu mieszkam. Nawet w tych gorszych momentach jestem zadowolona z tego, że tu jestem. A tak z takich prozaicznych tematów to na pewno to, że nie ma tutaj takiego pędu. Że przyjeżdżając do Busan możecie to zauważyć, jeżeli kiedykolwiek będziecie w Busan, na początku w Seulu, potem przyjedziecie do Busan, zauważycie, że można tutaj tak chillować. Tak poczuć taki klimat, taki nadmorskiego miasta, taki naprawdę przyjemny klimat, gdzie ludzie nigdzie tak nie biegną, nie śpieszą się nigdzie. Czuje się taki spokój w przeciwieństwie na przykład do Seulu. Z takich właśnie, jak rozmawiałam z moją koleżanką, to ona mówiła, że wszyscy, którzy wyprowadzili się w Polsce do Trójmiasta, większość zaczęła chillować. Do pracy szła w klapkach i w koszuli hawajskiej. Kiedy na przykład w innych miastach wszyscy zestresowani, tacy podgajerek, gotowi, a po prostu w Seulu wyprowadzają się na drugi koniec Polski, nad morze i od razu się czuje taki luźny klimat. I tu jest to samo moim zdaniem. W Busan jest ten klimat takiego nadmorskiego miasta, takiego luzu, spokoju i przez to, że tutaj też jest mniej ludności, czuje się też mniejsze takie natężenie i przebodźcowanie przez to, że jednak tu nie mamy naokoło wszędzie pełno ludzi, którzy na nas wchodzą, którzy po prostu przebodźcowują nas, kiedy rozmawiają, kiedy krzyczą, kiedy cokolwiek robią. My nie czujemy tutaj takiego przebodźcowania. Oczywiście w Seulu możemy wyjechać za miasto, ale tutaj po prostu mamy to na co dzień. My żyjemy z tym, że nie musimy się przejmować, że nie dojedziemy do domu na czas, bo nie zmieścimy się do metra. I jak to nadmorskie miasto, to oczywiście morze. Mamy na wyciągnięcie ręki morze. Kiedy potrzebujemy odpocząć, poleżeć, nie musimy w ogóle nigdzie wyjeżdżać, po prostu jedziemy metrem, wsiadamy w metro, idziemy na malutki spacerek i mamy morze na wyciągnięcie ręki. Co daje taki klimat, taki spokój, wsłuchanie się w fale, czytanie książki, zabranie dziecka. Nie muszę myśleć, o jakie kids cafe, jaką kawiarnię, jakie cokolwiek mam wymyślić, bo po prostu mogę wziąć dziecko, idziemy na plażę, łopatki i się bawimy. I tak jak jeszcze jeden taki podstawowy plus moim zdaniem, to pogoda. Jak wspomniałam w poprzednim vlogmasie, to, że dzisiaj dopiero pierwszy raz włączyłam ondol, czyli koreańskie ogrzewanie podłogowe, bo zrobiło mi się zimno, a chciałam przypomnieć, więc naprawdę jest to duży plus. Tak jak zimą jest tutaj cieplej, to tak latem jest tutaj chłodniej. Przez to, że mamy tą bryzę taką ciągnącą od oceanu, dzięki czemu tutaj te temperatury nie są takie aż masakryczne. One się różnią latem około 5 stopni. A jak w Seulu jest 35, to u nas jest 30. I tak samo zimą. Kiedy u nich jest minus, to u nas jest temperatura plusowa. Mogłabym policzyć na palcach dwóch dłoni, ile razy w ciągu zimy mamy minusową temperaturę. Powiedziałabym, że nigdy nie pada śnieg, ale rok temu miałam okazję zobaczyć śnieg w Busan, ale ten śnieg nie utrzymuje się na przykład parę dni, a utrzymuje się na przykład parę godzin. Policzyć w to w minutach można nawet czasami. I na przykład w zeszłym roku mieliśmy tylko raz śnieg, który padał, więc
Busan, co może być plusem i minusem, bo to zależy, czy lubimy śnieg, czy nie. Ale pamiętajmy, że my mieszkamy 1,5 godziny od Gyeongju, gdzie w Gyeongju normalnie pada śnieg. Więc to jest moim zdaniem duży plus, bo jednak życie bez chlapy i przemoczonych butów jest troszeczkę prostsze niż na przykład ubieranie się na cebulaka. Ja pamiętam, jak Klaudia tutaj przyjechała i ona tak mówi: jest 18 stopni, a ja tutaj podwójne ocieplacze na nogi, podwójne swetry i bluzki na sobie, bo z Seulu jestem. I myślę, że takim fajnym akcentem warto zakończyć ten film, bo chyba już powiedziałam wszystkie plusy i minusy życia w Seulu albo w Busan, w zależności gdzie wybieracie zamieszkać. Myślę, że to jest fajny film dla osób, które by się chciały zdecydować na relokację i przemyślenie, jakie miejsce najbardziej by nam odpowiadało. Cieszę się, że razem z mężem, razem z moim synem możemy tutaj mieszkać. Jak to się mówi, jak najdłużej. Chciałabym Wam podziękować, że byliście razem ze mną w trakcie gotowania, przyrządzania kapusty kiszonej. Mam nadzieję, że wyjdzie i gołąbki, raczej co jak gadam, pierogi będą pyszne. I zapraszam Was na kolejne vlogmasy. Dajcie znać, czy Wam się filmik podobał, lajkiem, subskrypcją kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem. Bye! Bye, 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 bye!